normal day in Cambodia. Zobaczcie sobie. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Jak to tutaj wszystko funkcjonuje. Dzień dobry. Kolejny dzień. Tym razem przenosimy się z Phnom Penh do Kampotu. Popatrzmy tutaj na ostatnie chwile luksusu. Tak się zawraca na skrzyżowaniu. Wyjechał z tamtej strony, gdzie teraz jedzie. Zawrócił i jedzie dalej. Tutaj pędzimy naszym tuk-tukiem. To są właśnie te tuk-tuki z tymi rikszami. Bardzo fajnie widać w oku. No i bardzo wygodnie się tam jeździ. W sumie ciekawie. Po lewej mi to wygląda na jakieś pływające restauracje. No to dzisiaj taka miejscówka w lesie. Zobaczcie sobie. Nawet tutaj jestem przywitany na tablicy. No idziemy tutaj, wchodzimy do lasu i mamy takie domki. No i taka miejscówka. Tutaj, thank you. Tutaj mamy szefa. Where you from? Poland. Oh, Poland. Oh, I have guests come from Poland. Take our... I wchodzimy do chaty. Taka chatka. And the water. When you finish the water here, you go there to the... Także sami widzicie, jaka jest sytuacja. Pan bardzo miły, wszystko spoko. Ma darmowe rowery, ma nawet te skutery do wynajmowania i obwiezie nas tutaj po okolicy tuk-tukiem za free. Akurat to już chyba w cenie po prostu tego tu lokum. A lokum to mnie zadziwia. Ja kiedyś na kempingu w takich rzeczach spałem, a tu właśnie się będzie mógł poczuć jak na kempingu ileś tam naście lat temu. No. Tu jeszcze Wam pokażę naszą klimatyzację. Tak wygląda klimatyzacja. Ale jest lodówka, jest tutaj woda, mamy czajnik, mamy toaletę. Toaleta jest jak na basenie trochę. Co tu więcej mówić? Muszę się zaklimatyzować. Nawet dżem. O, nawet dżem jest. Tu masz klimę. Zobacz, jaka zajebista. No powiem Wam, sztosik. Ciekawe, jak to będzie wyglądać tutaj pierwsza noc. Okolica tutaj wygląda tak. Tu też jakiś domek na nogach, zaraz przy wodzie. Przejdziemy się kawałek, zobaczymy, jak to tu wygląda. Cisnę sobie tutaj przez ten most i jadą dzieci na rowerach i krzyczą hello money, hello money. Także widzicie, my tutaj jesteśmy traktowani trochę jak bankomaty, tylko że w Tajlandii to jeszcze można dostać za to jakieś usługi, nie? A tu, kurwa, no chyba tylko hello money. Tutaj jakaś impreza. No zdziwiło mnie to trochę, te podejście ludzi. To podobnie jak w tej wiosce, która tam była, ta floating village, tam też było tylko hello $1, a tutaj hello money, tu już nie tylko $1, tylko money. Zapowiada się ciekawych 5 dni w Kampocie. No zobaczymy, co to tutaj będzie. No jestem też ciekawy, co tutaj mojego kolegi, znajomi mają tu biznes, guest house i takiego typu rzeczy, więc zobaczymy po prostu, jak oni tutaj sobie radzą. Pewnie usłyszymy, co tu warto zobaczyć. Może jeszcze coś ciekawego zjemy.
Najbardziej z tych kambodżańskich dań to mi smakuje loklak, czyli taki ich gulasz. No a resztę to nie bardzo mi podchodzi. Po prostu tutaj też urozmaicenie jest bardzo małe. To nie jest tak jak w Tajlandii, że po prostu masz wybór wszystkiego co chcesz i wszystko jest po prostu aromatyczne i smaczne. Tutaj powiem, że jeżeli chodzi o te wsi, no to czy wsie, to tam bałbym się zjeść z marketu te jedzenie, nie wiesz co tam może być. Tutaj działeczka jak w Mielnie, zobaczcie. Jak rozpoznać turystę? Idącego pieszo przez most, bo tu nikt praktycznie pieszo nie chodzi. I zobaczymy, co to się będzie tutaj działo. Zobaczcie, taki sobie mostek, wszyscy na skuterach, w tuk-tukach. Nawet to nie ma znaczenia, że na wjeździe na ten most jest znak, że zakaz wjazdu tuk-tuków. Oni tak jadą. Tutaj macie znak, zakaz tuk-tuków, zakaz samochodów, a jak widać na załączonym obrazku, tuk-tuki i tak tędy sobie przejeżdżają. Ale mają 7-Eleven. To już na bogato. Oczywiście nikt się nie zatrzyma. Idziemy. No tutaj mamy kabanosy polskiej produkcji. Tutaj mamy znajomego. Myślę, że coś więcej z nim tutaj też nagramy. Opowie o tym miejscu na vloga, bo bardzo fajna miejscówka tutaj jest. Polska przed... Bardzo fajna miejscówka, polska. Dużo Polaków tutaj przyjeżdża. Ja też tutaj trafiłem z rekomendacji. Także zobaczymy. Może odczarujemy tą Kambodżę, bo tak jak już Wam wcześniej mówiłem, ja już jestem tą Kambodżą trochę zmęczony. Nawet ogórki kiszone mamy, zobaczcie. Degustujemy kombuczę produkcji. Jak? Kombucha. Kombucza produkcji polskiej. Roast food. Tutaj chłopaki z Polski produkują. Mieszają to w wannie w piwnicy po prostu i potem rozlewają do takich butelek. No to wracamy już o zmroku właśnie tutaj przez ten most, ładnie oświetlone. Jest 3:00 nad ranem, a tu koguty pieją. Kleicie to? No Elon wszystkim, dzień dobry. Wstajemy, pierwszy dzień w bungalow, czy w takim kempingu, można powiedzieć. Całkiem ciekawe doświadczenie, ponieważ całą noc coś się działo. I tu jeździł sobie chyba traktor gdzieś. O 3:00 w nocy zaczęły koguty z sobą rozmawiać. Dodatkowo tu po dachu coś ciągle chodzi. Tam jakaś jaszczurka, więc naprawdę ciekawe doświadczenie. No, w nocy było chłodno, ale przyjemnie. No a teraz już jak słońce wychodzi, to zaczyna troszkę bardziej grzać. Wstajemy, bierzemy skuter, jeśli będzie dostępny. No i będziemy sobie gdzieś tutaj objeżdżać okolice. Także ogarniam się, wstaję i lecimy. Tutaj ogólnie śniadanko serwują. Fajnie to tu jest zrobione. Są zdjęcia z różnych miejsc. Można sobie to tutaj pooglądać. Tu jakiś stary tuk-tuk. Klimatyczna miejscówka. Tu mamy wodę. Można sobie nalewać ile tam chcecie, ile potrzebujecie. Jest waga, można się zważyć. No a my bierzemy skuter i jedziemy pozwiedzać. No i dzisiaj mamy pierogowo. Jedne pierogi gotowane, a drugie
pieczone. I tutaj mamy miejscówkę, gdzie po prostu prowadzi ją Belg, jak dobrze zapamiętałem, a u góry bar mają Polacy, no i tutaj też jest guest house, można sobie wynająć pokój i też właśnie prowadzą to Polacy. Jakbyście się zastanawiali, jak wyglądają kantory, to w Kambodży kantory wyglądają właśnie tak. Jest taki wing, zazwyczaj jest to fajnie oznaczone, no i po prostu idziesz i wymieniasz kasę, plus oni tu jeszcze robią jakieś money transfers. A tutaj mamy, zobaczcie, rondo, ale co na tym rondzie jest? Durian. To jest rondo durianowe. Wychodzi też na to, że lepiej poruszać się tu skuterem niż pieszo, więc na drugą stronę tego ronda jedziemy skuterem. No i nasza maszyna już zaparkowana. Tutaj jesteśmy na markecie, idziemy poglądać, co to tutaj ciekawego jest i jakie są różnice na przykład w porównaniu z Tajlandią. Tutaj mamy jakieś mini wesołe miasteczko. Tam jest najlepsza karuzela, zobaczcie. Kura. Dzień dobry. My już tutaj w podróży jesteśmy. Jest ciepło jak cholera, także coś czuję, że będę miał znowu spalone ręce. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, czy nie, bo jednak jesteśmy w ruchu, ale bardzo ciekawie tutaj się porusza. Powiem wam, że przyjemniej niż w Tajlandii, tam w tej Pattayyi, bo tam to była totalna masakra. Było po prostu mnóstwo ruchu, a tutaj na luzie można sobie jechać, jest ok, jeżeli chodzi o Kampot, bo w tych innych miastach to tam był Saigon, nie? Tam to po prostu była masakra. No, jedziemy i zobaczymy, co dziś ciekawego będziemy oglądać. Dojechaliśmy do miasteczka, idziemy szukać fryzjera, ponieważ ja już trochę wyglądam po przejściach. Zobaczymy, czy będę miał fryzurę fresh. Tak to tu wygląda ta okolica. No tu jest fryzjer. Wbiłem do fryzjera, już praktycznie wyszedłem i wam powiem, gość nawet nie zapytał, jak obciąć. Po prostu usiadłem, obciął golarką, cyk, 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 wszystko zrobił. No jest, moim zdaniem jest najlepiej. Nawet ze mną nie rozmawiał. To jest najlepsze. A ogólnie to pomyliłem fryzjera, bo kolega wysłał mnie obok, a ja poszedłem obok, ale jestem zadowolony z usługi za $2, także jest nice. No to dzisiaj mamy tureckie klimaty, takie mięcho, tutaj takie placki. Liza też dostała miskę z czymś, nie wiem w ogóle co to jest, będziemy próbować. Dojechaliśmy na taką plażę. Ogólnie to cała ta Kambodża to tu jest jeden wielki plac budowy. Samochodów dużo nie jeździ, wszyscy jeżdżą na skuterach, a wszystko co takie turystyczne to dopiero się tutaj buduje. Także nie dziwię się, że niektórzy uważają to miejsce za bardzo dobre inwestycyjnie, bo tu tak naprawdę jeszcze nic nie ma. Dopiero wszystko, totalnie wszystko się buduje. Są jakieś takie kurorciki, to tu już jakieś ściany oczywiście pewnie z tego kręcą, no bo gdzie przyjechać, jak nie tutaj do tego miejsca, które jest. Ale konkurencja jest tu bardzo mała. Tutaj macie jedną z największych atrakcji w Kambodży, czyli pomnik kraba z plażą. Taką zobaczcie. Nice. Tak w ogóle zobaczcie, na czym oni pływią. To nie są jakieś tam kolorowe kółeczka, tylko dętki. Pamiętam, jak ja byłem mały, to też gdzieś tam nad wodą zamiast takiego kółka, to w sumie chyba nie było dostępne, to pływaliśmy właśnie w dętce z traktora albo tam z jakiegoś samochodu.
tutaj jest utylizacja śmieci. Oni tutaj wszystko palą, w ogóle wszędzie czuć plastik. Butelki plastikowe pewnie zbierają częściowo, a częściowo pozbywają się po prostu to paląc. No i tak jak widzicie, ulice tutaj są zbudowane, ale za bardzo po nich tutaj nic nie jeździ. No, także jak tu za kilkanaście lat to się wszystko rozkręci, no to będzie fajne miejsce do spędzania czasu. Póki co za bardzo tutaj nic nie ma. Widać, że niektórzy próbują, no bo zobaczcie tutaj, po tej stronie są takie miejsca do siedzenia. W ogóle tu jest u nich to popularne, że oni sobie taką miejscówkę wynajmują, jedzą obiad, taki biwak robią, ale tak jakoś po prostu wszystko wymarnięte. Tutaj był bar, no szału nie ma. W porównaniu na przykład z Tajlandią, no to tutaj widać przepaść. Ciekawy jestem jeszcze, jak wygląda Laos, bo podobno jeszcze gorzej niż tu. Pytanie, co jest gorsze? Jeżeli ktoś lubi taką dzikość i święty spokój, bo w sumie to tutaj jesteś zdany sam na siebie, jak chcesz, to możesz nawet nie spotkać ludzi, no spoko. Ale dla mnie to jakoś nie jest zachęcająca miejscówka. Tu mamy Anchora. Oni też chyba w Lunę inwestowali. Chyba trafiliśmy na jakąś imprezę tutejszą, bo słychać muzykę. Liza się giba na tym skuterze, że za chwilę gdzieś wyrżniemy. W ogóle to mam skuter i tu jest to, co wszystkich wkurza w samochodach, czyli jest autostop. Jak mam postój, poczekam chwilę, to on sam zgaśnie, a potem się zapala. No. Zobaczcie, jakie mamy szybkie kaski. To jest dopiero patent. Dojechaliśmy do fajnego miejsca. Tu mamy 7-Eleven, stacja, jakieś jedzenie i kafe Amazon. Także idziemy się napić jakiejś kawy i przepłacić za nią oczywiście. Tak wygląda podróżowanie po Kambodży. Fajne masz ślady. W sali brudni jesteśmy. Tu normalnie czułem się jak na bagach Cyprze. To tam na bagu, jak masz bagi, jeździsz tym pyłem, to też wszędzie masz piasek. Mam nawet między zębami piasek tu dzisiaj. No i WC, trzeba trochę się przemyć. Kupiliśmy sobie chipsy bananowe, barbecue i wyglądają i smakują jak normalne chipsy z ziemniaków. Trafiliśmy do khmerskiego supermarketu. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Jakby ktoś klimatyzację chciał kupić, też mają. Tutaj zobaczcie jeszcze napoje. Kupiłem sobie to coś. Będę testować. Jajka są. Wszystko jest. Polacy też nawet są, zobaczcie. Marek, z którym później porozmawiamy. W ogóle za to muszę zapłacić 7,5 tysiąca. I zobaczcie sobie mój portfel. Tak to wygląda. 7,5 tysiąca trzeba tutaj wyciągnąć. Tutaj testujemy sosy. Tutaj macie zielony pieprz. Wszystkie sosy lekko pikantne. Teraz jedziemy na górę Bokor. Patrz, jak siedzą małpy.
Tutaj nasza maszyna. Tam mamy, zobaczcie, jakiś pomnik. A my idziemy na tą stronę. I tutaj na górze domek sobie jest, ale jakiś opuszczony. Jakaś tablica jest. Przeczytamy, o co tutaj chodzi. No i tutaj mamy informację, że to była rezydencja króla. Jak na królewską rezydencję to coś słabo to wygląda. To jakaś impreza. Jak widać, tutaj ktoś sobie po prostu odpoczywa. Tutaj jeszcze jakaś mapa tego wzgórza. Zobaczcie, my jesteśmy tu. No i tu jeszcze można dojechać do góry. No nic, jedziemy dalej. No a tam u góry pomnik. Tutaj mamy Park Narodowy Bokor. Tutaj jakieś hotele budują. Z tamtej strony domki. Coś tutaj się dzieje na tej górze. Mamy już tam prawie dojeżdżamy do jakiegoś kolorowego miejsca. Tutaj mamy taki duży hotel i wszystko na szczycie góry. Nie wiem, czy to widać, ale ten hotel jest ogromny. W ogóle tu cały parking, miejsca parkingowe, hotel, tam jeszcze coś do góry jest, zobaczymy. No ale sztos. Wychodzi na to, że hotel jest czynny, aczkolwiek no nie wygląda tak perfekcyjnie i ładnie jak na tych zdjęciach, które tutaj widzieliście w TripAdvisor. No niestety widać, że tu ząb czasu już ten hotel dotknął, ale jeżeli ktoś szuka takiego miejsca i w sumie na odludziu, bo to znajduje się na szczycie góry, no to jak najbardziej można z tego skorzystać. Tutaj mamy jakiś Le Bokor Palace, ale na czynne to raczej nie wygląda. Jak montuję te wideo, no to widzę, że jednak ten Le Bokor Palace jest czynny, aczkolwiek mi wyglądał, że czynny za bardzo nie był. No dziwne tutaj takie właśnie zjawiska. Tu też jakiś opuszczony budynek. No i dojechaliśmy na koniec drogi, chociaż tu jeszcze jakaś jest droga polna. Tam też jest jakieś budowle. No i tu jakaś miejscówka. Idziemy pozwiedzać. Zobaczcie, tu chyba ktoś mieszka, bo tu normalnie drzwi zamknięte. Tutaj mamy pierwsze piętro. No, opuszczone budynki. Tutaj też jakaś opuszczona miejscówka. Tutaj opuszczony kościół. Tam ktoś dronem śmiga. Tutaj mamy drona. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o ten kościół. Patrzcie, oni już wiedzieli dawno temu o Kaspie. Tutaj mamy wychodek dla ziemi.
No to tutaj jakieś turystyczne miejsce. I po lewej stronie mamy tu świątynię. Czy tutaj będzie coś widać? Ale tam się coś pali. Tam się coś pali. No i tu oczywiście jest mgła. A tam jest woda. Tutaj te domki jakieś gotowe już nawet, bym powiedział. Zobaczcie sobie. Tak to tu wygląda. Noweczki. Można mieszkać. Nawet tu ktoś mieszka. Tutaj już skończony domek. Widać, że tam chyba ktoś mieszka, bo nawet firanki powieszone. A tutaj osiedle domków jednorodzinnych. Wszystkie takie same domki. A z drugiej strony tu też jeszcze coś budują. Także widać, Kambodża się rozwija. A tam jakaś fabryka. Powiem wam, że wieje i zimno, ale mam sobie stepciami. No i teraz prawie taki ostry zakręt. Te zakręty to mnie tutaj przerażają. Co? Dobra, mnie nie przerażają, ją przerażają. Jakbyście się zastanawiali, jak przewozić materiały skuterem, to tak to właśnie tutaj wygląda. Nie wiem, co to wiezie, chyba jakieś koszyki, ale mam mistrz. Nie wiem, jak on trzyma równowagę. Dzisiaj jesteśmy w KFC. Takie mają menu, listy dań. No, a to KFC to wygląda właśnie w ten sposób. Tu więcej jest takich. No i dostaliśmy jedzenie z KFC. Zobaczcie, jest jajeczko, jest loklak, jest ryż, a Liza ma amok, to chyba jest ryba. I tutaj jest ryż i jakiś tam sos. Także polecamy takie KFC. Tutaj w ogóle macie takie pola solne, czyli odsalają wodę i zbierają sól morską. Bo tam dalej jest morze, ale tam już chyba dzisiaj nie pojadę. Tak to wygląda z bliska. Jakby tafle lodu, ale to jest sól. Czyli zobaczcie, w Kampocie jest i pieprz, i sól, czyli najbardziej popularne przyprawy, które macie w kuchni. W ogóle zobaczcie, jaka tu jest piękna kambodżańska droga. Ciężko to ogarnąć. Wszędzie dziury. Tutaj macie te pola solne. Mam nadzieję, że nie będzie biało. Coś będzie słychać. A tak to wygląda.
Pewnie tego nie widać, tych dziur, jak jadę, bo jest stabilizacja obrazu. Ale droga jest hardkorowa. Znaczy widać dziury w drodze, ale nie widzicie, jak mną trzęsie. Trafiliśmy na kolację do centrum miasta, czyli takie Tree Town w Tajlandii. Tutaj zobaczcie, jaki kolorowy domek. Tutaj elektryk. No a jesteśmy znowu w KFC, bo nam zasmakowało, także po prostu polecamy tą restaurację. To by było na tyle. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapę do góry, napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu, no i widzimy się w kolejnych materiałach z Kambodży. Trzymajcie się, cześć!